I Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej części wykładów pod tytułem Protetyka bez tajemnic. W dzisiejszej części zajmiemy się szlifowaniem zębów, zrobimy taki wstęp do szlifowania, ale na początku chciałabym odpowiedzieć na pytania, które były skierowane bezpośrednio do mnie w pierwszym wykładzie, dotyczących m.in. tego, jak używać wierteł Gates albo Largo Peso. Więc na pewno wykonujemy ruchy posuwisto-wymiatające. Nie powinni Państwo wykonywać ruchów rotacyjnych, ponieważ będzie to skutkowało złamaniem narzędzia. Na szczęście narzędzia te łamią się dość wysoko i bardzo łatwo usunąć je z kanału, natomiast nie chcemy takich, może powiedzmy, powikłań w trakcie przygotowania pod wkład koronowo-korzeniowy. Kolejne pytanie dotyczyło tego, co zrobić, jak wkład nie będzie pasował. Najczęściej, jeżeli wkład nie wchodzi nam do końca, przyczyna tkwi w samym ujściu kanału i tam należy to ujście delikatnie poszerzyć i wkład najprawdopodobniej wejdzie. Jeżeli nie, możemy użyć kalki w sprayu i dopasowywać wkład, natomiast jeżeli dalej nam się to nie udaje, wykonać ponownie wycisk i oddać z powrotem do technika. Też chciałabym wspomnieć o wycisku sytuacyjnym, który wykonujemy w momencie, kiedy mamy wykonaną koronę protetyczną albo nawet jakąś większą pracę i dojdzie do złamania kikuta zęba, ponieważ powikłaniem oczywiście po szlifowaniu jest to, że ząb może obumrzeć, a każdy ząb taki jest dość kruchy i może się złamać. Jeżeli to złamanie jest naddziąsłowe, a nie chcemy pacjenta narażać na dodatkowe koszta, wykonujemy wycisk taki, aby w laboratorium technik wykonał wkład, który będzie pasował do korony. Wycisk taki wykonujemy w ten sposób, że wprowadzamy masę, oczywiście opracowujemy, leczymy najpierw taki ząb kanałowy, jeżeli nie był leczony, opracowujemy za pomocą narzędzi Gates czy Largo Peso, następnie wprowadzamy masę rzadką do kanału oraz jakiś przenośnik typu Clean, który jak będzie wystawał ponad powierzchnię nośną korzenia, nie będzie blokował prawidłowego położenia korony na stopniu, na wcześniej wypreparowanym stopniu, który był już zrobiony przed tym złamaniem zęba. I do tej korony wprowadzamy masę gęstą, nakładamy na tą część nośną korzenia i pobieramy wycisk. Książkowy jest to wycisk masami elastomerowymi, natomiast w praktyce polecam alginat, dlatego że jest łatwiej technikowi uwolnić taką koronę, czy nawet most, czy jakąś pracę protetyczną z masy alginatowej niż z masy silikonowej. Jest to bardzo fajny sposób na to, aby uratować koronę, a pacjenta nie narażać na dodatkowe koszty. Jeżeli chodzi o szlifowanie, to przede wszystkim na początku musimy mieć wysanowaną jamę ustną, muszą być wyleczone wszystkie zęby, zęby, które miały być leczone endodontycznie, muszą także zostać przeleczone i wzmocnione albo włóknami szklanymi, albo muszą być wykonane wkłady koronowo-korzeniowe. Trzeba przeprowadzić także scaling, piaskowanie, kiretaż, w zależności od tego, jakie są potrzeby w danym momencie. Następnie wykonujemy wycisk. Możemy wykonać wycisk pod korony tymczasowe za pomocą masy silikonowej lub też wykonujemy wcześniej wycisk alginatowy, oddajemy do technika, gdzie technik przygotowuje nam wax-up, czyli wymodelowane uzupełnienie z wosku, a także mock-up, czyli indeks silikonowy, według którego możemy szlifować, ale który także będzie nam służył do wykonania koron tymczasowych. Jeżeli chodzi o wycisk, który pobraliśmy masą silikonową pod korony tymczasowe w gabinecie, bardzo ważną rzeczą jest stworzenie kanałów odpływowych w miejscach, na powierzchniach stycznych zębów, tak żeby stworzyć miejsce dla odpływu nadmiaru masy. Następną rzeczą, jaka jest, określamy warunki, jakie istnieją w jamie ustnej, określamy grubość zęba, długość zęba, kształt zęba, korony w okolicy szyjki, stan miazgi, wielkość komory. Także oceniamy nagryz pionowy, poziomy, gdzie dochodzi do kontaktu zębów przeciwstawnych oraz to, czy zęby są zrotowane, czy też nie. Jakie mamy ogólne zasady szlifowania? Więc ogólne zasady to przede wszystkim ochrona tkanek zęba, ochrona miazgi, ochrona przyzębia, tak aby zachować szerokość biologiczną. Musimy tak oszlifować zęby, aby była prawidłowa retencja oraz stabilizacja korony, przyszłej korony czy przyszłego uzupełnienia protetycznego.
a także aby była prawidłowa integracja z przyzębiem. Ja zawsze mówię, że przed szlifowaniem musimy się zastanowić, co chcemy osiągnąć. Jeżeli mamy zęby, które są ustawione bardziej do podniebiennie, musimy je oszlifować bardziej od strony podniebiennej z niewielkim zaznaczeniem stopnia tylko od strony wargowej. I tak w przeciwnym wypadku, jeżeli zęby są ustawione bardziej dowargowo, musimy zeszlifować te zęby bardziej od strony przedsionka jamy ustnej, a z niewielkim tylko oszlifowaniem i zaznaczeniem stopnia od strony podniebiennej. W przypadku bardziej rozległych rekonstrukcji, gdy mamy wadę zgryzą, taką jak zgryz otwarty, musimy też pamiętać o tym, jeżeli będziemy chcieli ten zgryz oczywiście poprawić i zamknąć, to pamiętajmy o tym, aby zęby w odcinkach bocznych były trochę mocniej zeszlifowane, tak aby zęby w przednim odcinku były nie za długie. W przypadku zgryzów głębokich możemy też oszlifować mniej zęby w odcinku bocznym, tak aby przyszłe korony podniosły nam zwarcie. W przypadku zębów, które są objęte chorobą przyzębia, pamiętajmy, że wykonując prace protetyczne łączymy jak największą ilość zębów, tak zwane bloki oporowe, tak aby te zęby były bardziej wydolne. Zasady szlifowania są następujące. Nie wydłużamy czasu zabiegu, używamy turbin czy kątnicy przyspieszającej z przyłożeniem 5:1 z chłodzeniem. Wiertła, które używamy, muszą mieć długość nie większą niż 20 mm, a część pracująca 10 mm. Taka błaha sprawa, natomiast dłuższe wiertło nie zostało prawidłowo schłodzone. Szlifujemy zgodnie z ruchem wskazówek zegara, używając nacisku pół newtona. Oczywiście nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jaki mamy nacisk na ząb, kiedy szlifujemy, natomiast nie może być to ani za lekko, ani też za mocno. Chodzi tu też o to, aby nie przegrzać miazgi. Szlifujemy w dwóch płaszczyznach. To tyczy się nie tylko zębów przednich, ale także zębów bocznych, czyli szlifujemy najpierw w płaszczyźnie pionowej, później skośne ścięcie przy brzegu siecznym czy powierzchni żującej. Trzymamy wiertło, to co zawsze podkreślam i wszystkim moim lekarzom i kursantom, że trzymamy wiertło prostopadle do wyrostka, a automatycznie uzyskamy kąt zbieżności różnie książkowo od 2, 3 czy 6, 8 stopni dla koron i 20 stopni dla mostów. Jeżeli będziemy trzymać to wiertło pod złym kątem, będziemy mieć albo za bardzo stożkowate wypreparowane te zęby, albo będą podcienie, co będzie też powodowało odpryskiwanie porcelany. Kształt oszlifowanego zęba ma przypominać pierwotny kształt zęba. W przypadku zębów przedtrzonowych czy trzonowych zachowujemy prawidłowy relief rzeźb brust i guzków. Także pamiętajmy o tym, że preparujemy ząb do głębokości 0,5–1 mm w głąb szczeliny dziąsłowej. Na takiej głębokości jesteśmy bezpieczni i na pewno pacjentowi nie wyrządzimy krzywdy. Pamiętajmy też, że guzki funkcjonalne, czyli guzki policzkowe w żuchwie oraz podniebienne w szczęce muszą być bardziej zeszlifowane, 1,5 mm, guzki niefunkcjonalne mniej. Pamiętajmy również o tym, aby każda plama próchnicowa została opracowana i wypełniona tak, aby nie było żadnej próchnicy, co będzie powodowało, że nasza praca nie wytrzyma zbyt długo. Z takich bardzo ważnych rzeczy jest jeszcze oszlifowanie powierzchni podniebiennej zębów przednich, dlatego że złe wypreparowanie powierzchni podniebiennej będzie powodować to, że pacjent będzie źle wymawiał głoski. Najczęściej, jeżeli będzie zbyt gruba ilość porcelany na powierzchni podniebiennej, największy problem będzie z wymawianiem głoski S. Jeżeli chodzi o separację od zębów sąsiednich, można zawsze zastosować pasek metalowy, żeby nie uszkodzić sąsiedniego zęba. Ja polecam na przykład użycie szczelinowca, którego także ustawiam prostopadle do wyrostka i automatycznie sobie też wypreparowuję pierwotny stopień, ale także można użyć bardzo cienkiego wiertła, które służy na przykład do preparacji podlicówki. Mamy następujące etapy szlifowania. Pierwsze to jest obniżenie wysokości zęba, następnie wypreparowujemy powierzchnię podniebienną oraz powierzchnię policzkową z zaznaczeniem stopnia, opracowujemy powierzchnię styczną, na końcu dopieszczamy nasz stopień
oraz wykańczamy szlifowanie. W tej części wykładu przedstawiłam Państwu ogólne zasady szlifowania. Mam nadzieję, że Państwu się to bardzo podobało. Pozdrawiam i zachęcam do kolejnego odcinka.